Narkotyk, jako substancja psychoaktywna, powinna posiadać zestaw określonych cech, które pozwalają zaliczyć go do tej kategorii. Aby substancja była uznana za narkotyk, powinna spełniać następujące kryteria. Zmiana stanu świadomości, wpływ na nastrój i emocje, zmiana zachowania, potencjał uzależniający oraz skutki zdrowotne i społeczne. Alkohol wpływa na centralny system nerwowy, powodując zmiany w percepcji i świadomości. Może to prowadzić do zaburzeń percepcji, pogorszenia koordynacji, a w ekstremalnych przypadkach nawet do stanów zbliżonych do halucynacji, szczególnie przy bardzo wysokim stężeniu alkoholu we krwi. Alkohol znany jest z tego, że może powodować całą paletę różnego rodzaju emocji. Od poczucia euforii i rozluźnienia, nawet po agresję i depresję. Reakcje emocjonalne pod wpływem alkoholu mogą być nieprzewidywalne i zależeć od kilku czynników, w tym od ilości spożytego alkoholu, osobowości użytkownika i kontekstu społecznego. Pod wpływem alkoholu ludzie mogą zachowywać się inaczej niż zazwyczaj, włączając w to ryzykowne zachowania, takie jak na przykład prowadzenie auta, pojazdów pod wpływem alkoholu, a także agresja czy też podejmowanie niebezpiecznych decyzji seksualnych. Alkohol obniża inhibicję, co może prowadzić do tego, że człowiek pod wpływem angażuje się w sytuacje, których normalnie by unikał. Alkohol ma potencjał uzależnienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Regularne spożywanie alkoholu może prowadzić do uzależnienia, co charakteryzuje się koniecznością picia, aby uniknąć objawów odstawienia, takich jak lęk, drżenie, a nawet delirium tremens, czyli tak zwana biała gorączka przejawiająca się po nagłym odstawieniu alkoholu. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych, w tym do chorób wątroby, tak zwanej jej marskości, zaburzeń psychicznych, a także zwiększa prawdopodobieństwo na zachorowanie na różnego rodzaju raka. Alkoholizm i nadużywanie alkoholu są także powiązane z problemami społecznymi, takimi jak przemoc domowa, rozwody, a także problemy finansowe. Podsumowując, narkotyki to substancje, które poprzez swoje właściwości psychoaktywne mogą głęboko zmieniać nasz stan świadomości, stan emocjonalny czy nawet zachowanie. Z tego powodu ich używanie jest ściśle regulowane prawnie, a w wielu przypadkach nawet zakazane, ze względu na potencjalne szkody dla zdrowia i społeczeństwa. Alkohol wpasowuje się w każdy z wymienionych punktów. Jako substancja psychoaktywna, mająca silny wpływ na stan świadomości, stan emocjonalny, zachowanie, posiada wysoki potencjał uzależniający oraz wiążąca się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi i społecznymi. Pomimo swojej legalności, do której jeszcze powrócimy w tym odcinku, a także akceptacji społecznej, alkohol spełnia kryteria narkotyku w sensie działania na organizm człowieka. Konkretnie tak lub nie, żeby tutaj nie było dywagacji. Czy alkohol jest narkotykiem? Nie. Dlaczego? Dlaczego nie jest? Bo jest innego rodzaju substancją uzależniającą. Narkotyki to jest coś innego niż alkohol. Ale dlaczego? No nie mam do pana dobrych wiadomości. Alkohol jest ciężką substancją narkotyczną i o tym mówi nauka. Alkohol jest narkotykiem, tylko że legalnym. I to jest ten główny problem, z którym my mamy na tę chwilę, że my nie przyjmujemy informacji, że alkohol jest narkotykiem. Jest ciężkim narkotykiem, mało tego, że ciężkim narkotykiem, nieprawdopodobnie silnie uzależniającym, to dodatkowo jeszcze ja znam statystyki. Czy pan wie, że to jest informacja, która została opublikowana przez WHO, Światową Organizację Zdrowia? Pan wie, ile ludzi rocznie umiera z powodu kontaktu z alkoholem? Niech pan strzela. Na świecie. 1 milion. 3 miliony. Ile ludzi zmarło z powodu pandemii trwającej tam przez kilka lat? 3 miliony. Ponad, tam 300-400 bodajże. I z tego powodu zamknięto nam świat. Tak czy nie? No tak. A z powodu alkoholu nie. Nie. W raporcie World Drug Report z 2023 od United Nations szacuje się, że w roku 2019 na całym świecie z powodu używania narkotyków umarło 500 000 osób, czyli około 1400 osób dziennie traciło życie z powodu narkotyków. W związku z SARS-CoV-2, czyli potocznie mówiąc COVID-em, od stycznia 2020 roku do końca lutego 2024 roku, czyli w nieco ponad 4 lata, zarejestrowano 7 milionów zgonów.
co daje średnio liczbę około 4600 zgonów dziennie. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2016, szkodliwe używanie alkoholu powoduje ponad 3 miliony zgonów rocznie, co daje średnio 8200 zgonów dziennie z powodu alkoholu. Jest to liczba większa o 78% w porównaniu ze śmiertelnością spowodowaną COVID-em oraz o 486% większą niż śmiertelność spowodowana narkotykami. Ciekawostka jest taka, że jeżeli weźmiemy pod rozważania szczytową pandemię, która trwała 2 lata, od stycznia 2020 do grudnia 2021, spowodowała ona 5,42 miliona zgonów, co średnio daje 7400 osób dziennie. Ta liczba wciąż jest o 10% mniejsza niż w przypadku śmiertelności spowodowanej alkoholem, który przecież dla nas wszystkich jest normą i codziennością. W 2023 roku, tak jak średnio każdego roku, swoje życie straciło około 61 milionów ludzi na świecie. Średnio każdego dnia umiera 167 tysięcy ludzi. Alkohol powoduje 1 na 20 śmierci na całym świecie, czyli jego nierozerwalne jak dotąd zaangażowanie w kulturę naszej cywilizacji odpowiada za aż 5% globalnego obciążenia chorobami i śmiertelnością. Zerknijcie proszę na jeden z komentarzy na YouTubie. Jest jeszcze jeden aspekt. Z całą pewnością jako ławniczka w sądzie karnym mogę zaświadczyć, że gdyby nie było alkoholu, to nie byłoby co najmniej 3/4 spraw, to jest zabójstwa, ciężkie uszkodzenia ciała, zgwałcenia, znęcanie się, zakatowanie na śmierć, bo ktoś pił za dużo, albo za mało, albo nie postawił, zupełnie urojone konflikty albo wypaczone przez alkohol relacje zbyt często tragicznie się kończą. No a to my wszyscy utrzymujemy wymiar sprawiedliwości i osadzonych w więzieniach. Nie sądzę, by akcyza od alkoholu pokrywała te koszty. Zerknijcie proszę na jeszcze jeden komentarz. Jestem lekarką pracującą na SOR-ze. Na każdym dyżurze 80% pacjentów to upojenie alkoholowe albo powikłania picia, czyli zapalenia trzustki, padaczki, urazy głowy, krwawienia z żylaków przełyku, krwawienia z żołądka, wodobrzusza, próby samobójcze, mogę wyliczać w nieskończoność. Marzy mi się, żeby móc te 80% czasu poświęcać innym dolegliwościom. Alkohol i narkotyki bardzo często są traktowane zupełnie inaczej, ze względu na ich status prawny oraz percepcję kulturową. Alkohol, mimo że jest klasyfikowany jako narkotyk, zajmuje wysoką pozycję ze względu na swoją legalność i akceptację społeczną. W rzeczywistości alkohol jest na czele listy narkotyków powodujących uzależnienie według Narodowego Instytutu Zdrowia NIH i jest uznawany za taki przez Narodową Radę do Spraw Alkoholu i Uzależnień od Narkotyków, czyli NCADD. Jednak w naszej kulturze alkohol często jest izolowany od innych narkotyków, co daje mu specjalny status. Mimo to różnice pomiędzy uzależnieniem od alkoholu a od innych narkotyków są bardziej związane z ich wpływem na nasz umysł i ciało oraz percepcją społeczną niż z fundamentalnymi różnicami w mechanizmach uzależnienia. W kontekście uzależnień alkohol i narkotyki mogą powodować podobne problemy zdrowotne i społeczne, chociaż ich konkretny wpływ na organizm człowieka może się różnić. Na przykład nadużywanie alkoholu może prowadzić do chorób wątroby, wysokiego ciśnienia krwi, uszkodzenia serca, a nawet niektórych rodzajów raka. Podczas gdy nadużywanie narkotyków może owocować przedawkowaniem, śmiercią, uszkodzeniem narządów wewnętrznych spowodowanych nagromadzeniem toksyczności oraz chorobami takimi jak HIV. Jednak zarówno alkoholizm, jak i uzależnienie od narkotyków mogą prowadzić do podobnych konsekwencji w życiu osoby uzależnionej, w tym do zniszczenia relacji, utraty pracy, problemów finansowych, a nawet bezdomności. Kluczową różnicą pomiędzy alkoholem a narkotykami jest percepcja społeczna i status prawny. Alkohol jest dostępny legalnie i społecznie akceptowany. Może to wpływać na sposób, w jaki postrzegane jest uzależnienie od alkoholu, w przeciwieństwie do uzależnienia od narkotyków, które często wiąże się z dużo silniejszym stygmatem społecznym spowodowanym ich nielegalnym statusem. Uzależnienie od substancji legalnych, takich jak alkohol,
może być społecznie bardziej akceptowalne niż uzależnienie od substancji nielegalnych, takich jak narkotyki, co może wpłynąć na chęć poszukiwania pomocy i leczenia. Warto jednak pamiętać, że zarówno alkohol, jak i narkotyki są substancjami, które mogą prowadzić do uzależnienia i mają bardzo podobne skutki na życie osób uzależnionych. Rozumienie tych podobieństw i różnic jest kluczowe dla skutecznego leczenia i promowania zdrowia publicznego. Zastanówcie się, czy jeżeli powiedziałbym wam, że raz na 2 tygodnie wciągam sobie pół grama koksu, to czy postrzegalibyście mnie tak samo, jeżeli powiedziałbym, że raz na 2 tygodnie zachlewam się w trupa na melanżu? Czy jednak status prawny tej substancji i jej obycie w naszej kulturze sprowadziłoby was na inne tory myślowe? Tutaj zaszufladkowalibyście mnie jako ćpuna, a tutaj jako po prostu przyjemnego melanżownika jak każdy z nas. Dajcie proszę znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy alkohol jest narkotykiem, czy nie jest? Czy wy sami bardziej akceptujecie osoby pijane, czy osoby pod wpływem narkotyków? Przypominam też o możliwościach wspierania mojego kanału i kontaktowania się ze mną na e-mail z opisu, który też zachęcam, abyś przeczytał. Trzymajcie się, na razie.